Bardzo trudno jest teraz publikować posty czy materiały, które byłyby niezwiązane z sytuacją, którą aktualnie mamy na świecie. Miałam tyle pomysłów na filmiki, na posty na Instagramie, ale czuję się bardzo nieswojo, bardzo niezręcznie, publikując coś, co jest zupełnie oderwane, zupełnie niezwiązane z wojną, którą mamy obecnie w Ukrainie. Z drugiej strony nie znam się na polityce, nie jestem ani ekspertem, ani analitykiem wojennym i nie wiem, czy byłby to dobry pomysł poruszać ten temat na kanale edukacyjnym, bo tak jak mówię, na polityce nie znam się lepiej niż przeciętny Polak. Dlatego uznałam, że ten filmik poświęcę sprawie ukraińskiej w nieco inny sposób, a mianowicie w sposób językowy, bo jeśli miałabym wybierać sobie jakąś dziedzinę, w której czuję się najlepiej, to byłby to zdecydowanie język. A język wbrew pozorom także ma ogromne znaczenie, szczególnie w sytuacjach konfliktowych, wojennych, w mediach czy w propagandzie. Za chwilę trochę więcej o szczegółach, a na razie ja jestem Ania, a to jest Płynnie po polsku. Kiedy mówię o krajach po polsku, używam różnych przyimków. Kiedy chcę powiedzieć, że jestem w jakimś kraju, używam przyimka w. I nazwę kraju odmienioną w miejscowniku. Powiem na przykład, że jestem w Polsce, jestem w Szwecji, jestem w Niemczech, jestem w Hiszpanii, w Portugalii, jestem w Stanach Zjednoczonych, jestem w Brazylii, jestem w Australii, czy jestem w Japonii. Czasem ten przyimek w musimy zamienić na we. I dzieje się tak wtedy, kiedy nazwa kraju zaczyna się na w albo f, czyli na literkę w albo f. I po tej literze w albo f występuje jeszcze jedna spółgłoska, czyli w lub f plus spółgłoska. Na przykład Francja albo Włochy. I wtedy muszę powiedzieć, jestem we Francji albo jestem we Włoszech. Nie wy, tylko we. Jestem we Francji i jestem w Hiszpanii, w Polsce. A kiedy jadę do jakiegoś kraju, to używam przyimka do i nazwę kraju odmienioną w dopełniaczu. Czyli powiem na przykład, że jadę do Polski, czyli kieruję się do Polski, jadę do Polski, jadę do Szwecji, jadę do Niemiec, jadę do Francji, jadę do Stanów Zjednoczonych, jadę do Brazylii, jadę do Japonii, jadę do Australii. I tutaj już nic się nie zmienia w tym przyimku. Ale są też takie kraje, z którymi będziemy używać innych przyimków, a raczej innego przyimka, bo jest tylko jeden. I nie powiemy wy i do, ale użyjemy wtedy przyimka na. Czyli jestem na plus nazwa kraju odmieniona w miejscowniku i jadę na, czyli kieruję się tam, jadę na plus nazwa kraju odmieniona w bierniku. To są m.in. kraje wyspiarskie, czyli kraje położone na wyspach. Powiem na przykład, że jestem na Cyprze, jadę na Cypr, albo jestem na Malcie i jadę na Maltę. Ale to nie są tylko kraje wyspiarskie, bo przyimka na użyjemy też w przypadku krajów europejskich, niektórych krajów europejskich, takich jak na przykład Litwa, Łotwa, Białoruś, Węgry, Słowacja i właśnie Ukraina. Moje pytanie brzmi więc, dlaczego mówimy na i czy nie powinniśmy przypadkiem mówić wy, skoro mówimy o krajach, tak samo jak w przypadku innych krajów? Skąd się to wzięło?
Są 3 wyjaśnienia użycia przyimka na. Pierwsze, chyba najprostsze, mówi po prostu, że jest to wyjątek. Drugie idzie trochę głębiej w historię Polski i historię tych krajów, ponieważ sugeruje, że większa część krajów, o których mówimy teraz należała kiedyś do terytorium Rzeczypospolitej. Więc używaliśmy siłą rzeczy przyimka na, ponieważ traktowaliśmy te państwa jako regiony Rzeczypospolitej. Tak samo jak mówimy na Mazowszu i na Śląsku, czyli regiony Polski, tak samo mówiliśmy na Ukrainie, czy na Białorusi, czy na Litwie, bo były to regiony uzależnione w jakiś sposób od Rzeczypospolitej. Węgry, co prawda, wymykają się tej teorii. Trzecia teoria z kolei sugeruje, że te kraje należały kiedyś do innego państwa, że były regionami innego państwa. Nie były to państwa niezależne, tylko należały do ZSRR albo do jakiegoś innego państwa. Tak jak Węgry należały do Austro-Węgier, tak samo Białoruś należała do ZSRR, a Słowacja do Czechosłowacji. Dlatego mówimy o tych państwach ponieważ tak się przyzwyczailiśmy, były to regiony innego państwa, a nie niezależne kraje. Jak oczywiście wiemy, sytuacja polityczna bardzo się zmieniła od tamtych czasów i niektóre państwa już od bardzo dawna są niezależne, zupełnie niezależne. Dlatego może czas zmienić tę tradycję językową i mówić wy zamiast na. Tak jak sugerują to też podręczniki do gramatyki języka polskiego, skoro mówimy wy w przypadku pozostałych państw. Dlaczego miałoby być inaczej w sytuacji innych państw, które tak samo są państwami? I nikt oczywiście tego przyimka na nie używa ze złej woli i nie chcę tego powiedzieć tutaj w ten sposób, ponieważ wiem, że na jest po prostu tradycją językową. Mówimy tak dlatego, bo tak słyszymy i tak jesteśmy przyzwyczajeni i tak się mówiło, a na pewno nie dlatego, że chcemy pokazać komuś, że nie jest niezależnym państwem. Absolutnie nie. Po prostu przyjęło się mówienie na i bardzo trudno jest to teraz wyplenić. Tak samo jak bardzo trudno jest wprowadzać formy żeńskie, na przykład różnych zawodów, tak samo trudno jest zmienić tradycję językową w przypadku tak silnie zakorzenionych historycznie przyimków jak przyimki związane z państwami. I w sumie nawet nie wiadomo, dlaczego aż tak trudno nam jest to zmienić, bo przecież nie jest nam trudno fonetycznie powiedzieć w Ukrainie, w Łotwie, w Litwie. I mówię o tym wszystkim, ponieważ bardzo dużo ostatnio mówi się o Ukrainie i w mediach i w prasie widzimy różne przyimki, widzimy do, widzimy na, widzimy wy i sami już nie wiemy, który przyimek jest poprawny i którego powinniśmy używać. Z moich obserwacji i z mojego doświadczenia wynika, że w odniesieniu do Ukrainy powinniśmy jednak mówić wy i do, ponieważ Ukraińcy, przynajmniej ci, o których wiem i z którymi rozmawiałam, sami wolą, żeby mówić wy i do, bo są świadomi tych zasad, są świadomi tych reguł. Bardzo często po prostu chcą, żeby tak mówić o ich kraju. A myślę, że czasem z tradycją językową powinno wygrać jednak to, jak ktoś chce, żeby o nim mówiono, a nie to, jak my jesteśmy przyzwyczajeni, żeby mówić, mimo że nie ma to podłoża fonetycznego na przykład, a jest tylko tradycją językową, tylko tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Dlatego jeśli są tu jacyś Ukraińcy, to koniecznie napiszcie w komentarzach, jak wolicie, kiedy się mówi, jak wolicie, żeby się do Was zwracano, żeby mówiono o Waszym kraju, w Ukrainie, do Ukrainy, czy na Ukrainie i na Ukrainę. A my się podporządkujemy. Jeśli też są tu jakieś osoby z Ukrainy, to dzisiaj zamiast wstawiać linki i zapraszać Was do mojego Instagrama i na moją stronę internetową, jak zawsze to robię, wstawiam Wam dzisiaj linki do różnych kursów języka polskiego, które znajdziecie, które są organizowane w Warszawie specjalnie dla uchodźców z Ukrainy. Myślę, że może to niektórych zainteresować.
A jeśli bylibyście zainteresowani takim kursem organizowanym przeze mnie, bo sama się nad tym zastanawiam, to też dajcie mi znać. Wstawiam też mojego maila, więc możecie pisać. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie je też oczywiście w komentarzach. Pa, pa!